Najgorętszą premierą zeszłego roku w świecie audio było co? Oczywiście były to odtwarzacze sieciowe Eversolo z modelem DMPA6 na czele. W dzisiejszym materiale poruszamy sobie najświeższy streamer audio na rynku, a mianowicie jest to Vim Ultra, jak się pewnie domyślacie po tytule materiału, ale przede wszystkim zastanawiamy się, czy uda mu się powtórzyć sukces konkurencji. Jeszcze nie wiemy, ale na pewno szumu wokół tego produktu nie brakuje. Zapraszam na materiał. Vim ze swoimi produktami startował na rynku z dwoma propozycjami. Były to dwa streamery, mniejszy, bardziej ekonomiczny Vim Mini oraz, można powiedzieć, pełna wersja Vim Pro. Później jeszcze było rozwinięcie w postaci Vim Pro Plusa, który otrzymał lepszy DAC, co oczywiście bezpośrednio przełożyło się na lepsze brzmienie, a później jeszcze otrzymaliśmy coś w stylu amplitunera stereofonicznego Vim Amp, na temat którego więcej możecie usłyszeć w tym materiale. Co łączyło te wszystkie produkty? Przede wszystkim wybitny stosunek cena-jakość. Są absolutnymi killerami w swojej klasie cenowej, jeżeli chodzi właśnie o możliwości w swojej klasie cenowej, a dzisiaj prezentujemy Wam najnowsze dziecko, czyli w postaci Vima Ultra. W tym materiale omówimy sobie jego najważniejsze cechy oraz będziemy nawiązywać do równie popularnej marki, jaką jest Eversolo, więc naszym punktem odniesienia w wielu aspektach będzie DMPA6. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to zauważalnie droższy streamer, natomiast po kolei. I cóż nowego Vim Ultra wprowadza względem poprzednika oczywiście? Na pierwszy rzut oka taki czysto techniczny, najbardziej będzie nas interesować DAC, który został mocno poprawiony. Natomiast na pierwszy rzut oka taki optyczny od razu rzuca nam się w oczy ekran. Jest to 3,5-calowy wyświetlacz, o którym powiemy sobie więcej nieco później. Na froncie urządzenia znajdziemy również pokrętło, którym możemy regulować głośność, a po naciśnięciu możemy spauzować lub wznowić muzykę, a obok niego znajdziemy również wyjście słuchawkowe zrealizowane po małym jacku. Co do pokrętła, to tutaj od razu mały minusik. W naszym egzemplarzu ewidentnie czuć tarcie podczas regulacji. Myślę, że w praktyce nie będzie to jakieś uciążliwe, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Zanim przejdziemy na tył urządzenia, warto podkreślić, że sprzęt prezentuje się bardzo dobrze. Jakość wykonania nie jesteśmy w stanie się do niczego przyczepić. Wygląda on nawet trochę bardziej ekskluzywnie niż poprzednie produkcje Vima, które już tak naprawdę jakościowo ciężko się było do nich jakkolwiek doczepić. Przechodząc zatem do tyłu. Z tyłu urządzenia znajdziemy wejście stereofoniczne RCA do podpięcia np. zewnętrznego odtwarzacza, np. do CD-ka. Mamy wyjście liniowe, oczywiście do podpięcia naszego wzmacniacza, tudzież amplitunera, końcówki mocy, cokolwiek. Wejście fono, gramofonowe wraz z wejściem na uziemienie. Subout, czyli wyjście na subwoofer, przydatne zwłaszcza kiedy nasz wzmacniacz nie posiada takiego złącza. Sam subout można też grubiej regulować, ale o tym później. Coax out, wyjście koaksjalne do zewnętrznego DAC-a, podobnie zresztą jak wyjście optyczne out, również do wykorzystania z zewnętrznym DAC-iem. Wejście optyczne do podłączenia zewnętrznego źródła, np. telewizor, chociaż do telewizora dużo lepiej będzie tutaj zastosować HDMI ARC. Tutaj w tym urządzeniu możemy zrobić takie fajne combo. Podłączyć sobie nasz telewizor po HDMI ARC, nasz wzmacniacz podłączyć za pomocą trigger outa. Oczywiście na wzmacniacz musi mieć złącze trigger in i za pomocą wtedy jednego pilota od telewizora włączamy TV, Vim nasz wstaje, trigger out sprawia, że wzmacniacz też wstaje, no i mamy wszystko zautomatyzowane. Mamy tutaj również złącze USB, co prawda ono nie służy do podpięcia pendrive'a, lecz jest to USB out, czyli możemy za pomocą niego również podłączyć zewnętrzny DAC. Do pełni szczęścia brakuje mi tutaj jedynie USB wejściowego, to znaczy wejście tak zwane drukarkowe, kwadratowe pod komputer, po to, żeby można było Vima widzieć jako zewnętrzna karta dźwiękowa, no ale nie można mieć wszystkiego. Znajdziemy tutaj również podłączenie przewodowe pod internet, lecz łączność Wi-Fi również nie stanowi problemu. Wraz z urządzeniem otrzymujemy komplet podstawowego okablowania wraz z pilotem zdalnego sterowania. Co istotne, nie jest on na podczerwień, przez co wymaga konkretnego sparowania z naszym urządzeniem, ale dzięki temu nie musimy celować w nasz streamer, żeby w ogóle cokolwiek za pomocą tego pilota zrobić. Wróćmy sobie do samego ekranu. Widać, że Vim faktycznie bardzo chciał tutaj ten ekran umieścić, pewnie głównie ze względu na kwestie marketingowe oraz ze względu oczywiście na konkurencję. Natomiast jego wielkość, jak również jakość, w mojej ocenie nie jest wzorcowa. Pewnie spytacie, co z tym dziwnego, skoro kosztuje tyle, ile kosztuje, a konkurencja jest faktycznie zauważalnie wielokrotnie droższa.
Ekran powinien być po prostu nieco większy. Siedząc powyżej 2 metrów od naszego urządzenia, tak naprawdę ciężko cokolwiek z niego odczytać, co w przypadku Eversolo na przykład nie zachodzi. Tam z tym problemu oczywiście nie ma, no bo wyświetlacz jest zauważalnie większy. Lepiej oczywiście, że ten wyświetlacz się tutaj pojawia, niż jakby miało go wcale nie być. Jednak faktycznie przy dalszych odległościach może to sprawiać, że jego użyteczność maksymalnie spada i może być to troszeczkę irytujące. Tak jak już wspominałem, sam wyświetlacz jest dotykowy, co w mojej ocenie nie jest jakoś turbo potrzebne. No bo fajnie oczywiście, że coś tam widzimy, co na nim się dzieje, jeżeli odtwarzamy sobie jakiś utwór, natomiast w praktyce nie będziemy raczej podchodzić do streamera, żeby coś na nim ustawiać, skoro wszystko mamy dostępne z aplikacji. Także na początku pewnie potraktujemy to jako fajny bajer, nawet się nim troszeczkę pobawimy, ale w dalszej perspektywie po prostu o nim zapomnimy. A Ty co sądzisz? Ekrany dotykowe potrzebne czy niepotrzebne? Daj znać w komentarzu. Przechodząc zatem do aplikacji i jej możliwości. Nasz odtwarzacz oczywiście wspiera najważniejsze wszelkie platformy streamingowe, które Wam tutaj oczywiście wyświetlimy. Natomiast co istotne, w modelu tym nie mamy wsparcia dla AirPlaya. W praktyce największe wrażenie zrobił na mnie equalizer, bo to tutaj najwięcej się dzieje. Na start od razu możemy zobaczyć, że mamy equalizer tak zwany graficzny, korektor graficzny, czyli mamy 10 pasm odgórnie narzuconych, które możemy sobie regulować. Mało? Dorzućmy do tego korektor parametryczny, czyli taki, w którym możemy każdą częstotliwość, wysokość, szerokość filtra dowolnie konfigurować. I tutaj też mamy 10 takich pasm do zapięcia. Mało? To dodam tutaj, że mamy jeszcze autokorekcję pomieszczenia, która będzie zbawienna zwłaszcza w trudniejszych akustycznie pomieszczeniach. Ale myślę, że najprościej będzie Wam po prostu pokazać, jak ona działa. Jeszcze mało? No to patera. Każdy z naszych presetów, każde z naszych ustawień możemy przypisać do każdego ze źródeł dźwięku. Co to oznacza w praktyce? Możemy sobie dla źródeł internetowych do naszej muzyki ustawić inne ustawienie, inny preset, inną korekcję, a zastosować zupełnie inną korekcję, na przykład na wejście HDMI pod telewizor. I oczywiście wszystko będzie się przełączać automatycznie. Oprócz tego znajdziemy sekcję z parametrami wyjścia liniowego, jak również selektor źródeł, w którym dodatkowo znajdujemy opcję sparowania słuchawek po Bluetoothie. Z ciekawszych i bardziej przydatnych opcji mamy tutaj całą sekcję dotyczącą subwoofera, to znaczy oczywiście pod streamer możemy sam subwoofer podpiąć, ale co istotne, możemy tutaj z poziomu samej aplikacji precyzyjnie dostroić częstotliwość odcięcia, możemy oczywiście sterować głośnością samego subwoofera, ale to, co jest, można powiedzieć, nietypowe i raczej rzadko spotykane i przez wielu, myślę, nawet by nie było docenione, to możliwość ustawienia opóźnienia suba lub frontów względem siebie. Chodzi o to, żeby dźwięk był wysterowany w taki sposób, żeby trafiał idealnie w czasie na naszą kanapę, na nasze miejsce odsłuchowe. Także jak fronty stoją na przykład przed nami, sub jest gdzieś tam dalej, no to możemy nasze fronty opóźnić po to, żeby wszystko ze sobą fajnie zgrać. Opóźnić w Vimie możemy również sygnał globalnie, to znaczy jeżeli byśmy mieli kilka takich urządzeń, które by tworzyły u nas jakiś większy system multiroomowy, to również jest taka opcja, żeby poszczególne elementy sobie poopóźniać lub poprzyspieszać, ponownie po to, żeby właśnie zsynchronizować idealnie dźwięk. Na pierwszy rzut oka ta funkcjonalność może nie wydawać się jakoś super przydatna, ale uwierzcie, że nieraz mieliśmy sytuację, że na przykład mamy salon, obok mamy kuchnię, są to dwie strefy, no i się nagle okazuje, że jedna strefa uderza 0,2 sekundy przed drugą. I stojąc na przykład w kuchni cały czas słyszymy muzykę podwójną. Tedem, 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 wszystko jest jak ping-pong poodbijane. No co w przypadku takiego Vima będzie bardzo proste do ustawienia. Sumarycznie aplikacja Vima jest po prostu genialna i na tle konkurencji oferuje znacznie więcej. W stosunku do Eversolo może nie jest to znacznie więcej, bo tam faktycznie też ta funkcjonalność jest bardzo bogata, ale patrząc na ogół tła konkurencji, no to jest po prostu wybitnie, zwłaszcza też patrząc oczywiście na kwestie cenowe. W Vimie też bardzo cenię sobie samą stabilność połączenia. Najczęściej korzystam z Tidal Connect i chyba mi się nie zdarzyło, no chyba, że może raz, o czym nawet nie pamiętam, żeby to połączenie zostało zerwane. Na co dzień korzystam z Eversolo i tam jednak co jakiś czas się zdarzy, że na przykład puszczę jakąś muzykę, przeleci, nie wiem, 5-6 utworów i jednak muszę się ponownie w tego Connecta wbić.
co przy Vimie no, raczej nie zachodzi. Po prostu to połączenie się nie przerywa. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli jak Vim Ultra gra, jak sobie radzi na tle swojego młodszego brata w postaci Vima Pro Plusa oraz jak wypada na tle droższej, takiej bestsellerowej konkurencji w postaci Eversolo DMPA6. Zanim jednak przejdziemy do samego brzmienia, krótkie ogłoszenie, a mianowicie, jeżeli masz jakiekolwiek pomysły na przyszłe materiały, chciałbyś zobaczyć na naszym kanale jakąś konkretną tematykę, chciałbyś zobaczyć prezentację jakiegoś konkretnego sprzętu, podziel się w tym komentarzu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, na wszelkie sugestie. W końcu razem tworzymy ten kanał, my go tworzymy dla Was. Także zachęcam do komentowania i przedstawiania własnych koncepcji. W pierwszej kolejności, co nowego w brzmieniu wprowadza nam Vim Ultra na tle Vima Pro Plusa? Tak naprawdę ogólnie klimat grania jest bardzo podobny. Ciężko mi tutaj jednoznacznie stwierdzić, że brzmienie poszło w jakimś kierunku, typu stało się ciemniejsze, stało się jaśniejsze, stało się jakieś, bo generalnie bym powiedział, że faktycznie jesteśmy w podobnym miejscu. Natomiast jednoznacznie należy stwierdzić, że to brzmienie jest po prostu lepsze. Bardziej przejrzyste, bardziej punktowe, bardziej poukładane, bardziej detaliczne, po prostu wszystko bardziej, po prostu lepiej. Każdorazowo jak słuchaliśmy Vima Ultra i wracaliśmy sobie do Vima Pro Plusa, no to było takie wrażenie delikatnego kocyka, jakby wszystko troszeczkę, jakby tak siadło, troszeczkę wszystko było bardziej zamglone, trochę bardziej rozmyte, mniej rozdzielcze, ale mimo wszystko, tak jak powiedziałem, kierunek brzmieniowy został zachowany, no tylko po prostu jest lepiej. Moim subiektywnym zdaniem, szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby ten Vim Ultra na przykład kosztował z 2500 albo 3000, żeby tam dowalić naprawdę już jakiś przetwornik i ogólnie układ analogowy, żeby faktycznie ten progres był dużo, dużo większy. Bo on jest jednoznaczny, on jest wyczuwalny, aczkolwiek wolałbym subiektywnie, tak jak wspomniałem, większą przepaść, większą różnicę w tych produktach. No bo tak samo jak mieliśmy zresztą Vima Pro i Vima Pro Plusa. Ten przeskok jest realny i jest słyszalny, dopłacamy 300 zł, mamy trochę lepszy komponent. No, ja bym wolał, żeby te różnice w cenie pomiędzy komponentami były większe, ale przekładały się faktycznie na też bardziej spektakularny progres. A jak poradził sobie Vim Ultra na tle DMPA6? Przyznam, że zanim Vima Ultra miałem w rękach, bardzo mocno ostrzyłem sobie na niego zęby. DMPA6 mam u siebie pożyczony, niekupiony i sobie myślałem, że wyjdzie sobie Vim Ultra, może będzie ciut gorszy od DMPA6, ale nadrobi właśnie funkcjami i ogólnie przede wszystkim ceną i że w tym kierunku po prostu powędruje mój system. No już wiem, że tak na pewno nie będzie. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku Vima Ultra, tak jak wspomniałem, dopóki go po prostu słuchamy, jest wszystko na miejscu, ale kiedy dorzucimy do niego jakiś dodatkowy punkt odniesienia, w tym przypadku będzie to DMPA6, no to jednak w tym momencie od razu zaczynamy poszerzać horyzonty. I to myślę, że dosłownie, no bo przede wszystkim od razu czujemy, że ten dźwięk dużo bardziej odkleja się od kolumn, co oczywiście przekłada się na dużo lepszą stereofonię, przejrzystość, detaliczność. Po prostu otrzymujemy dźwięk jednoznacznie wyższej klasy. Można powiedzieć, że nie ma się tutaj co dziwić. Porównujemy streamer za około 1700 do streamera za około 4000 zł. Aczkolwiek no my też często spotykaliśmy się z Waszymi opiniami, z opiniami naszych klientów, którzy czekali na Vim Ultra i pokładali w nim nadzieję, jakoby w tym budżecie dało się osiągnąć to samo, co w budżecie ponad dwukrotnie wyższym. No, a jak się okazuje, no rzeczywistość jest troszeczkę bardziej brutalna, obiektywna, mało taka marzeniowa, bym powiedział. Natomiast tutaj już możemy też wskazać jakieś większe różnice w samym stylu grania. Przede wszystkim w Vimie Ultra miałem takie poczucie, że bas jest nieco bardziej przeciągnięty w czasie, przez co może być takie wrażenie, że on jest bardziej zaznaczony, ale on jest po prostu troszeczkę bardziej przedłużony. On po prostu dłużej wybrzmiewa. Jeżeli chodzi o środek pasma, jest tutaj bardziej sucho, jest mniej nasycenia niż w Eversolo, przez co mamy takie wrażenie, że całość brzmi nieco bardziej tak szorstko, troszeczkę bardziej zimno, w tę stronę to zmierza. Natomiast jeżeli chodzi o górę pasma, kierunek jest podobny, aczkolwiek no, czuć różnicę w szczegółach, czuć w tym, że jest to inaczej podane. To wszystko właśnie przekłada się na to, o czym powiedziałem na początku, czyli namacalność grania, porządek na scenie, szerokość tej sceny. No ogólnie tak naprawdę wszystko. Jednoznacznie jakbyśmy posadzili kogoś, kto słucha Vima Ultra, przełączyłby się na DMPA6, pobiegałby w te i we w te, to myślę, że
na pewno by się znalazły takie przypadki, to myślę, że byśmy mieli mało przypadków, mało takich okoliczności, w których ktoś by powiedział, że o, Vim Ultra zagrał lepiej lub zagrał porównywalnie. No bo w mojej ocenie jednak DMPA6 jest jednoznacznie lepszy. No dobrze, spróbujmy sobie zatem to wszystko podsumować. Vim po raz kolejny nie zawodzi i prezentowane urządzenie naprawdę sprawuje się znakomicie. W kwocie poniżej 2000 zł otrzymujemy streamer tak naprawdę kompletny, pozbawiony jakichś ewidentnych braków, wad. No może za wyjątkiem tego ekranu, do którego się trochę czepiałem, no i AirPlaya, no, który dla niektórych może być dość kluczowy. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić Vima Ultra w cenie około 1700 zł na dzień dzisiejszy? Na to pytanie jednoznacznie mogę odpowiedzieć tak i myślę, że punktowo możemy sobie wymienić tak naprawdę dlaczego tak uważam. Po pierwsze, zdecydowanie więcej wejść i wyjść, co oczywiście przekłada się na dużo większe możliwości. Zdecydowaną główną zaletą jest tutaj złącze subwooferowe, oferujące dodatkowe też możliwości związane z ustawieniem go oraz przede wszystkim myślę, że przydatne będzie HDMI RC dla wygodnej integracji z telewizorem. Po drugie, lepsza jakość grania. Po trzecie, lepsza jakość wykonania. Optycznie komponent prezentuje się dużo przyjemniej. Po czwarte, ekran jest jaki jest, czepiałem się go, owszem, mógłby być lepszy, no ale sumarycznie lepiej, że jest, niż jakby go miało nie być. I ostatnie, po piąte, różnica w cenie to jedyne 600 zł. Hola, hola, a to 50% wartości urządzenia. Owszem, zmierzam do tego, że jakby ta różnica nawet wynosiła więcej, 800, 1000 czy nawet 1200 zł, to wciąż Vim Ultra w tej cenie byłby komponentem mega opłacalnym. A co do Eversolo? Czy wybrać Vima Ultra, czy wybrać Eversolo DMPA6? No wiadomo, że tutaj już ta różnica w budżecie jest znacznie większa, no bo wyjściowo to mamy 1700 kontra 4000, więc tutaj przede wszystkim ten wybór powinien zostać podyktowany tym, jak wygląda reszta Waszego systemu. Powiedzmy, że my nasze testy na potrzeby tego odcinka przeprowadzaliśmy na kilku konfiguracjach w zakresie od 15 do 20 czy nawet prawie 30 tysięcy złotych. Także powiedzmy już to było takie stereo, które potrafi ewidentnie te różnice w streamerach pokazać. No i tutaj ta przewaga Eversolo była jednoznacznie ewidentna. Natomiast jeżeli byś kompletował system dużo tańszy, no na przykład sumarycznie byś chciał zmieścić system w 10 tysiącach, to myślę, że bez sensu by było aż 4000 przeznaczać na odtwarzacz sieciowy. Dużo lepiej wtedy tą różnicę w cenie, czyli to, co Ci zostanie właśnie z tańszego streamera, dołożyć do lepszego pieca, do lepszego wzmacniacza, czy też do lepszych kolumn i to na pewno da Ci dużo lepszy ogólny progres w systemie niż kupowanie streamera, który jest nieadekwatny do reszty systemu. Może nie tyle co nieadekwatny, co jest po prostu jakościowo ewidentnie odbiegający i nie jesteśmy w stanie wtedy wykorzystać jego pełnych możliwości. Daj znać w komentarzu, co Ty uważasz o nowości chińskiej marki Vim Ultra. Czy zwojuje rynek? Czy będzie tak popularny jak Vim Pro Plus? Czy będzie tak popularny jak Eversolo DMPA6? Napisz, co uważasz. My jeszcze nie wiemy, mamy pewne spekulacje, myślimy, że jak najbardziej komponent ten zostanie ciepło przyjęty. Czy się spodziewałem więcej? Chyba tak, ale to było, myślę, troszeczkę głupie. To było czysto subiektywne, takie, bym powiedział, głupie marzenie, że chciałem, żeby streamer za 1700 zagrał może nie tak samo, ale chociaż prawie tak samo jak streamer za 4, ale to się niestety nie wydarzyło. Niestety, może i stety, w końcu dzięki temu mamy większą różnorodność na rynku. Nie mamy czegoś takiego, że sprzęt za 1000 gra tak samo jak za 4000 i później się okazuje, że właściwie nie wiemy, za co płacimy. Tutaj wiemy, za co płacimy. Vim Ultra w cenie 1700 zdecydowanie warty jest uwagi. Ja mogę zdecydowanie ten komponent polecić. Jeżeli jesteś nim zainteresowany, przyjedź do nas na odsłuch, porównaj, przekonaj się na własne uszy. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji, polajkowania. Link. Wiadomo, o co chodzi. Do następnego. Na razie.